Witajcie telewidzowie, jak widzicie za mną jest stacja Warszawa Wschodnia. Dzisiaj rozpoczynam, i to ważne, rozpoczynam ja tylko swoją nową podróż. Marika startuje za kilka dni, Marika inny kierunek wybrała, ja wybrałem inny, więc rozdzielamy się na jakiś miesiąc czasu. Ja zaczynam od Europy, kilka dni spędzę w Europie i później wylatuję już z Europy w stronę Azji. Pewnie część z Was zaraz będzie wiedziała, jaki kierunek obieram, ale kto nie wie, to się dowie dopiero za kilka dni. Na wschodnim jest Biedra, to ja, ale nie zrobię żadnych zakupów, bo jest jakiś remont. A swoją podróż zaczynam stosunkowo czymś nowym na polskich torach, czyli RegioJet. Czeskie linie, które od jakich 6 miesięcy jeżdżą po polskich torach. Właśnie o tych dywanach w tych pociągach słyszałem. Przyjemnie się po takich chodzi. W Anglii było podobnie, pamiętam. I powiem Wam, że to wygląda super, jak w samolotach, jak w jakiejś biznes klasie, to może nie, ale jakichś fajnych liniach lotniczych te wyświetlacze. Co mi się podoba, odjeżdżamy o czasie i moja podróż będzie trwała 9 godzin i 12 minut. W aplikacji fajnie pokazuje, ile ta podróż jeszcze będzie trwała, więc jeżeli chodzi o aplikację PKP, a RegioJet, no to RegioJet bije PKP o głowę. Sprawdźmy, czy te wyświetlacze to nie atrapy. Proszę przytrzymać, dobra. Pięknie, widzę, że jakieś filmy można sobie powybierać. Co my tu jeszcze możemy mieć? A, na razie jest po czesku. Dobra, muszę to rozkminić. Na pokładzie też jest internet, są też jakieś gry, no i tak jak widziałem, filmy można oglądać. Jest i nasz narodowy. Mam nadzieję, że Marika akurat nie przekracza tego mostu, bo widzę, że tam korek. Serwis też mi się podoba, pani przyniosła wodę. Ponoć będzie jeszcze kawa później. No i taki magazyn, tylko że po czesku. Lecimy teraz 160 km na godzinę. Przetestuję teraz, jak wygląda zamawianie tutaj w RegioJet. Widzę, że mam kawę. Kawa jest ogólnie tutaj do biletu. Widzę, że w aplikacji jest za 0 zł, bo w aplikacji się zaznacza i oni tu przyniosą. Zobaczymy, ile ten serwis potrwa, bo tutaj nie ma takiego wagonu jak u nas w Wars, tylko zamawia się w aplikacji jedzenie, napoje i oni donoszą. Zamówiłem, więc odpalam stoper. Mam już swoją kawę, 32 minuty zajęło, więc trochę długo, ale pani mnie po czesku trochę tutaj zrypała, bo siedzę na nie swoim siedzeniu. Mam 41, a siedzę na 68. Zdajecie sobie sprawę, ile takie piwo kosztuje? No, 3, 2, 1, 3 zł. Tak się fajnie jedzie, że drugie sobie domówiłem. A pani znowu dzisiaj, ta co kawę mi przyniosła, zrybkę mi dała, później mi przyniosła piwo inna, o, bardzo miła, w ogóle się nie przejmowała, a ta znowu mi dała zrybkę. Dojechaliśmy do Raciborza, ale wracam do pociągu, bo tylko minutę tutaj stoimy i odjeżdżamy dalej. I to jest ostatnia stacja w Polsce. Sprawdzę jeszcze, jak wygląda łazienka w tak pięknym przedziale. Otwarta. Widziałem gdzieś kwiatki wstawiają. Świeże kwiatki, czy to sztuczne? Świeże chyba. Świeżutkie kwiaty, tak. Łazienka. Troszkę lepiej to wygląda niż w PKP Intercity. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale woda już nie leci, za to mydło leci, więc sprawdźcie, zanim nałożycie sobie mydło, czy jest woda, bo ja nałożyłem samo mydło i teraz muszę wycierać. Na rozkładzie tego stopu nie ma, a stoimy jeszcze w chałupkach i można wyjść, więc to nie jest jakiś taki techniczny postój, że musimy tutaj stać, tylko też widzę, że ani z jednej, ani z drugiej strony nie ma lokomotywy, więc pewnie jest przepinana. Nie wiem, w sumie nie zwróciłem uwagi, czy tutaj była jakaś polska lokomotywa, a teraz będzie podpinana czeska? Choć ta też wygląda na polską, bo podjeżdża jakaś... Może jakaś inna po prostu. I też zauważyłem, że skład konduktorski się zmienia. Polka była, która w sumie nawet biletów nie sprawdzała, nie wiem jak to, ale przez całą podróż nikt biletów nie sprawdzał i wychodziła teraz, więc może ktoś inny teraz będzie wsiadał. Może jacyś Czesi. Myślałem, że ta, co tutaj jedzie, to będzie się przypinała do nas, ale ona stoi na innym torze. Doszedłem na koniec składu, no i ta lokomotywa stoi, ale stoi na tym bardziej lewym torze. To teraz chociaż będzie okazja, żeby Wam pokazać, jak wyglądają przedziały. Tu jest przedział, też fotele, takie spoko. 3 osoby z jednej, 3 osoby z drugiej. Cały wagon taki sam. Tam jeszcze było takie dla dzieci do zabawy, ale tam ktoś był, więc tego nie nagrywałem. To jest ta niższa klasa. Tu nawet nie są automatyczne te drzwi, albo powinny być. Oj, też widzę, że toalety są trochę w gorszym składzie. Te wagony na pewno są starsze, tak bym obstawiał. A te przedziały to jest biznes klasa i widać, że tutaj tylko 4 osoby w jednym przedziale.
też spoko. Tu też jest jakaś klasa inna, te zagłówki są lepsze, tak mi się przynajmniej wydaje, więc pewnie też trochę droższe. Jestem już w swoim wagonie, ale Wam pokażę jeszcze teraz najniższą klasę. A tak wygląda ta najniższa klasa i też jest najtańsza. A takie są siedzenia w tej najniższej klasie. Powiem Wam tak, jakbyście jechali 2-3 godziny, nie ma z tym żadnego problemu. Jakbyście się wybierali w taką dłuższą podróż i chcielibyście się trochę przespać, no to myślę, że warto dopłacić te, w zależności od trasy, 10, 15, 20 zł i mieć ten komfort, którym ja sobie akurat teraz wybrałem. Musiało mi się coś nieźle pomylić przez ten żółty kolor całego pociągu, że tutaj nie ma lokomotywa, ona cały czas podpięta. Tam jakiś pociąg nadjeżdża, więc może my po prostu kogoś tylko puszczamy. W tych starszych wagonach to słuchajcie. Tam może ręce pourywać, a tutaj? Tutaj spoko, delikatnie. Chodzę po tym pociągu i powiem Wam tak, że pewnie przez to, że oni jeżdżą dopiero 6 miesięcy na polskich torach, więc pewnie też dlatego nie ma aż tak dużo ludzi, bo zobaczcie, wszystkie są puste. Tutaj ktoś siedzi, więc też jakoś nie będę pokazywał, machał. Tutaj o, proszę bardzo, znowu puste. To jest jedna osoba jak na razie na cały wagon. Czy tak będzie? Bo to ostatni przedział. Tak, jedna osoba na cały wagon. No to wyobraźcie sobie. W tym wagonie, gdzie jest moje siedzenie, patrzcie, drzwi się otwierają same. My nadal stoimy w chałupkach i widzę, że podjechał RegioJet, który jedzie w drugą stronę, w przeciwnym kierunku, do Warszawy. Taki sam. Widzę, że załoga coś tutaj się spotyka, więc oni może po prostu tutaj się przesiadają. Ten miał lekkie spóźnienie i ci wracają do Czech, a Polacy, którzy jechali na tym składzie, będą wracać do Warszawy. Człowiek sobie trochę poobserwuje, a później rozkminia, jak to działa. Przede mną widać Odrę, to znaczy, że właśnie przekraczam granicę. Dojechałem do Ostrawy, to jest pierwszy stop już w Czechach. Tutaj widzicie rozpiskę pociągów i to wygląda trochę inaczej niż u nas, bo u nas po prostu są godzinowo i z jakiego tam peronu odjeżdża, a tutaj od razu są rozrysowane wagony. Wiadomo, że na przykład tutaj jest wagon, powiedzmy, czeski Wars i wszystko widać, patrzcie, nie? Ile, jak i gdzie i można się od razu ustawiać. Nie trzeba nawet słuchać, bo w Polsce to się mówi na przykład pierwsze, drugi jest na początku, te są w środku, te są na końcu, a tutaj wszystko ładnie rozpisane. Na tej stacji postoimy jeszcze z jakieś 15 minut, ale patrzcie, zaraz Wam coś pokażę. Ten billboard informacyjny kojarzy mi się z Niemcami. Nie wiem, nie bywałem w Niemczech w tamtych latach, jak były takie, ale nie wiem dlaczego, może gdzieś z filmów kojarzy mi się właśnie to z Niemcami. Do jedzenia nic nie zamawiam od nich, bo mam swoją sałatkę, jajka, jakieś mięso, do tego ser feta i też tutaj taki kremowy serek. I dojechałem. Pierwszy raz w Pradze. O, pierwsze kroki. Miałem jechać 9 godzin 10 minut i tyle jechałem. Brawo dla RegioJet. Naprawdę spisali się i ceny też wyśmienite, zresztą widzieliście. Wyszedłem już ze swojego peronu i widzę, że tutaj takie, no, dość spore centrum handlowe, ale ja raczej muszę iść gdzieś tutaj do wyjścia. Jednak nie, tu jakiś parking. Ludzie idą też można wyjść, ale ja pójdę tutaj, od razu się rozejrzę, co tutaj można sobie kupić. Będę patrzył oczywiście na rzeczy do jedzenia. Zapamiętuję, wygląda to na jakiś supermarket, więc pewnie będę szukał takich w mieście już. Podobno to bardzo popularne w Czechach, a ja myślałem, że to Polacy wymyślili. Ciekawe to jest. Spora ta stacja, Wam powiem. Sklepiki z jednej, z drugiej strony. Na środku widzę, że jest jakiś stary pojazd na szynach. Pewnie coś takiego kiedyś jeździło. Tutaj też jakieś stare zdjęcia. Konstrukcja widać fajna, no taka ze 120 lat to minimum. Wychodzę już ze stacji PKP. Umówmy się, że będę Wam pokazywał kamerą, wiecie którą, bo iPhone nie daje rady właśnie tą kamerą. Teraz stoję przy dobrym świetle, ale jak kawałek odejdę, to już będzie ziarno.
Zamówiłem sobie jeszcze kawę na wynos. Przez całą podróż zamówiłem 5 kaw, bo niektórzy nie mogli, bo tam musi być coś takiego, że jak wsiada ktoś na krótką trasę, mniej niż 60 minut, to nie może w aplikacji zamówić, więc ja komuś tam domawiałem kawę, więc zamówiłem 5. I wszystkie moje aplikacji dla mnie, bo jakby na siebie brałem, były za darmo. Także super opcja, jeżeli chodzi o piwo, jeżeli chodzi o jedzenie i jeżeli chodzi o kawę. A ja po drodze zarezerwowałem już sobie hostel, więc idę już tam, mam jakieś 600 metrów od stacji. Tylko wyszedłem i architektura Pragi już na mnie robi wrażenie. Podoba mi się, podoba się. No tak jak Wam powiedziałem, dużo dzisiaj nie zwiedzę, zapewne więcej jutro, ale nie to, że nic tutaj dzisiaj nie zobaczę. Idę, zostawię swoje plecaki i zaraz wychodzę na miasto. Patrzcie na ten piękny budynek. Czy ja czasem nie dojechałem do Rzymu? Ale mi się kojarzą te budynki z Rzymem. To jest ten budynek z drugiej strony, który Wam pokazałem i okazało się, że to jest jakieś muzeum. Jestem już pod swoim hostelem. Nie wiem, czy będziecie w stanie rozczytać, ale dobra, pokażę Wam później. Wchodzę, tu widzę jakaś instrukcja jeszcze jest. Jestem już w środku i idę zapytać najważniejsze, czy mają dolne łóżko. Mamy to załatwione. Najpierw system mi przydzielił górne łóżko, ale załatwiłem sobie dolne. Pani nie miała problemu zmienić, bo powiedziała, że są wolne miejsca w tym pokoju. Jestem już w moim pokoju, tak wygląda mój pokój. 8 łóżek w pokoju, 4 moje jest dolne, tak jak Wam powiedziałem. Zamieniłem sobie, jest też stolik, nie ma łazienki w środku, więc muszę znaleźć, gdzie ona jest. Nie ma nikogo w pokoju, więc mogę Wam to powiedzieć, nikt tego nie będzie słyszał. Tutaj są szafki na dole i zazwyczaj trzeba mieć swoją kłódkę. Ja zapomniałem kłódki, więc będę musiał to zostawić. Wsunę to trochę dalej, tak żeby nikt nie widział, że tutaj nie ma kłódki i mam nadzieję, że tutaj nikt mi nic nie wyciągnie. Tak wygląda łazienka i toaleta razem. Wszystko bardzo ładnie. Tam są prysznice, umywalki, tutaj są pisuary, jest też toaleta i dzięki za poprawianie, bo ja już wiem, jak to się nazywa. To się nie nazywa zlew, to się nazywa umywalka. Zobaczcie jeszcze na to, jaki sprzęt. Lampeczka, taka z tyłu, żeby była, żeby nie raziła. Dodatkowo jest taka lampeczka, którą można sobie tutaj sterować. I patrzcie to, jeden klik. Lampeczka. Drugi klik. Wiatrak. Trzeci klik, powinno być wszystko razem. Nie ma lampki. Teraz powinno być, o, widzicie? Jest, słychać. Wiatrak zresztą poprawił. O, dobrze daje, wieje i świeci. Podoba mi się też rozwiązanie, bo jest taka klatka, po prostu się wysuwa, można ją sobie schować, bo czasami jest tak, że one są porozwalane, trzeba się szarpać, a tutaj, o, widzicie? Spoko opcja. I dużo rzeczy wejdzie, bo czasami też są takie wąskie szafeczki. Przepakowałem się w mniejszy plecak, idę teraz coś zjeść, coś się napić, zobaczyć jak miasto wygląda o tej godzinie. Jest, no jeszcze 20 nie ma. Wyszedłem już z hostelu i dosłownie minutę dalej jest mój były pracodawca z Anglii, Tesco Express. Małe ekspresy są, ale idę zobaczyć, co mają. Te Tesco to jest trochę jak Żabka, tylko razy 3. Nie chodzi o wielkość, tylko o produkty. Tutaj więcej produktów znajdziecie takich, gdzie możecie sobie coś ugotować, a nie jakieś gotowce. I taki kozel, 16 koron, to jest 2,80. Wezmę sobie jednego. Idę w stronę Starego Miasta i patrzcie, jakbyście chcieli sobie zamawiać jedzenie z Bolta gdzieś do swoich pokoi, hosteli, no to już widzicie, że jest coś takiego. Idę coś zjeść, jak na razie to najwięcej ludzi siedzi w KFC i w McDonaldzie. Właśnie o tym słyszałem, a kolega tam pozdrawia, że hot dogi są bardzo popularne w Czechach, w Pradze. Zaraz zobaczę, jaki cennik. Nie mam ochoty na hot doga, ale sprawdzę. I takie ceny, 155 koron, czyli 27 zł. Kolega jeszcze dał mi taki kubek, że mi się przyda. Jestem tutaj niespełna 2 godziny i podoba mi się to budownictwo. No teraz za mną tego nie widać, ale chodząc po tych uliczkach, naprawdę ładnie to wygląda. Jakbyście chodzili po Starym Mieście w Warszawie, tylko w Warszawie jest odbudowane. Tutaj, z tego co wiem, nie. To po prostu są oryginały. O tej porze też nie można dostrzec tego wszystkiego, więc mam nadzieję, że jutro będzie taki ładny dzień słoneczny i będę mógł to wszystko sobie pooglądać. Tu widzę jakieś ziemniaki smażone na głębokim oleju. Podejdę bliżej, no od razu widać. Pomóżcie mi, bo ostatnio to nazwałem sękacze, a to nie są sękacze. Jak to się nazywa? Tutaj sprzedają pizzę na kawałki, 99 koron, to jest 17 zł, ale ta pizza jest pokrojona tylko na 4, więc spore kawałki. Jak wspominam o tych pięknych budynkach, to chodzi mi też o te wykończenie, zobaczcie. To już jest drugi kebab, który mijam. No nie jest to tak popularne jak w Polsce, tutaj też jest, nie. Tutaj jakaś lodziarnia, jakieś desery. Nie jest to tak popularne jak w Polsce, ale są. Widzę, że przede mną też jest piękny budynek, ale takie perełki zostawię sobie na jutro. Spójrzcie na ten kościół wciśnięty w te budynki, przepiękny. Przede mną jakiś kolejny kościół, ale jak zapytałem panią o jakiś street food, to się pani trochę po głowie drapała. No nie dziwię się, że się drapała, bo jakoś nie widzę tutaj żadnego street foodu. Są jakieś knajpy, knajpeczki, są jakieś kebaby, ale tak, żeby ktoś stał i coś sprzedawał na ulicy, no to nie ma. Zobaczcie na to. Nie wiem, czy to jest kościół, bo jest jakaś wieża i tutaj jest zegar, który działa już ponad 600 lat, z tego co wiem.
On nie tylko pokazuje godzinę, ale może więcej o tym zegarze jutro. Akurat trafiłem na 20, więc to jakiś pokaz będzie krótki. Jak się przyjrzycie, to w okienku widać 12 apostołów. O, właśnie skończyło się. Ten plac Starego Miasta, patrzcie, to jest ten zegar. On jeszcze cały czas wybija godzinę 20, ale zobaczcie na ten kościół, czy to jakaś katedra, ale piękna. W ogóle ona wygląda, jakby była odbudowywana. Tego teraz za bardzo nie widać, ale te wieże wyglądają jak zamek Disneya, ten co w Niemczech jest. O tych wykończeniach wam mówiłem, a tutaj patrzcie, kolejny jakiś kościół. Zrobiło się dość zimno, odpaliłem jeszcze live'a na 45 minut, to był mój wyjazd teraz od dłuższego czasu, więc odpaliłem live'a, pogadaliśmy sobie, zrobiło się zimno i tak chodziłem z tą kamerą i myślałem, że znajdę jakieś takie knajpy czeskie, z czeskim jedzeniem, czeski street food, to co wam wspomniałem. Nawet ktoś mi na live polecił jakąś knajpę i ona do 22:30 była, jest jeszcze otwarta, zdążyłbym, ale okazało się, że później po live sprawdziłem, ona jest po drugiej stronie rzeki, więc zanim ja tam dojadę, to oni już ją zamkną. Idę jeszcze raz zobaczyć jakieś tam uliczki z boku. Mam nadzieję, że jeszcze coś znajdę. Spójrzcie jeszcze na ten budynek, jaki ciekawy i na środku też jakieś posągi. Jestem ponownie w Tesco, teraz jest większe Tesco, coś mi się wydaje, że na jakimś gotowcu się dzisiaj skończy. Kupiłem jakiegoś gotowca, wracam powoli już do mojego hotelu, będę szedł inną drogą, mam nadzieję, że coś znajdę do tego jedzenia. Widzę, że tutaj jest jakaś buda, idę zobaczyć, co serwują, ale o, nie no jest, jakiś kebab. Czy mają coś jeszcze do jedzenia? Zaraz zobaczę. Był kebab, ale słabo wyglądał, kiełbasy też wyglądały, jakby tam już pół dnia leżały na tym grillu. Dobra, ja muszę iść gdzieś tam. Znalazłem wyglądająco pysznie kanapki, ale widzę, że już jest zamknięte. Ajajaj, trochę taki Starbucks, nie Starbucks, co ja gadam, Subway, o, podobne, ale te wyglądają lepiej. Już troszeczkę wyszedłem z centrum, ale i tak powiem wam, że jak na stolicę, jak na Pragę, to wydaje mi się, że tutaj jest spokój. Jak nasze języki są podobne, stoję na pasach napisane czekajcie. Jestem już w hostelu, tak wygląda moje danie. Pokażę wam jeszcze szybko kuchnię. Też jest czysto, też jest pięknie, można sobie gotować, są jakieś przyprawy. Tutaj też jest duży blat, jest sporo sprzętu, jest woda darmowa, są mikrofalki, patrzcie, szklanki, wszystko czyste, pięknie. Tam też sporo miejsca do posiedzenia. W końcu mam kolację, ale powiem wam, że trochę się przeliczyłem. Nie wiem dlaczego, ale myślałem, że w Czechach, kurczę, trochę mi się kojarzyło to, że będzie jak na świątecznych marketach, że będą kiełbasy, że będą jakieś stoiska, że będą jakieś knedle, jakieś mięso. A tutaj nic nie było oprócz jakiejś tam restauracji. Może w innej części miasta, ale tutaj nie znalazłem i się bardzo przeliczyłem. Są jakieś restauracje, ale te ceny się zaczynają gdzieś tam od 50 zł dania, więc wjeżdżają te knedelki. To trochę podobne do takich naszych pyz. Wędzone mięcho. Ta kapusta nie wygląda, ale smakuje lepiej niż wygląda. Lekko słodkawa, ale to jest kiszona kapucha. Jestem mega wypompowany i uciekam od razu spać, więc wielkie dzięki za dzisiaj. Na razie, cześć.